Dzień zacząłem od typowej przedwyjazdowej nerwówki. Czy wszystko spakowałem, czy muszę jeszcze zrobić coś przed wyjazdem? Po głębszym zastanowieniu się nad tym zagadnieniem przystąpiłem do uzbrajania motocykla w cały mój ekwipunek. Przeprowadziłem również kilka szybkich czynności serwisowych. Naciąganie łańcucha, uzupełnianie oleju w olejarce oraz dokręcenie stelaży kufrów. Chyba jestem gotowy, więc ruszamy. Koło godziny 11:30 wsiadam na moje 2 kółka i opuszczam adres zamieszkania. Tym samym rozpoczynam moją 7-dniową przygodę. Cel tego wyjazdu jest następujący: zjechać południową granicę naszego kraju od Niemiec aż po Ukrainę, unikając jednocześnie dróg ekspresowych oraz autostrad. Jako że moja podróż swój początek ma w Gliwicach, aby spełnić warunki mojego postanowienia, w pierwszej kolejności obieram kierunek na zachód. Chcąc zmaksymalizować doznania z podróży poprzez zwiększenie ilości fajnych widoków, pustych dróg ciągnących się po horyzont i poczucia wolności, planowanie trasy odbywa się wieloetapowo. Za pierwszy punkt tego dnia obieram zatem miejscowość Radków w województwie dolnośląskim w powiecie kłodzkim, a na nawigacji zaznaczam opcję omijania autostrad. Pogoda dopisuje, a ja przemieszczając się w kierunku zachodu przejeżdżam przez Kędzierzyn-Koźle, a dalej kieruję się na Głuchołazy, gdzie przekraczam granicę polsko-czeską. Od tego momentu realizowanie moich założeń zdaje się być dziecinnie proste. Po przekroczeniu granicy natrafiam na puste drogi, dobry asfalt, pola pełne rzepaku i pastwiska pełne krów, a to wszystko skąpane promieniami słońca w akompaniamencie błękitnego nieba. Zauroczony tymi okolicznościami zatrzymuję się gdzieś pośrodku niczego, by cyknąć mojej płotce Sweetwocie na tle kwitnącego rzepaku. No więc dobrze, zatrzymałem się pośrodku niczego. Jestem w Czechach. A dlaczego się tutaj zatrzymałem? Jest turbo pięknie. Po prostu. Odzierając moją trasę z kolejnych kilometrów, przekraczam granicę czesko-polską i wjeżdżam do Złotego Stoku. Jadąc dalej przed siebie, przejeżdżam przez Kłodzko, a następnie po przejechaniu kolejnych 27 km docieram do Radkowa. To właśnie tu przebiega droga wojewódzka 387, która prowadzi do Kudowy-Zdrój. Odcinek ten szerzej znany jest wśród motocyklistów jako droga 100 zakrętów. Szczerze polecam tą trasę każdemu, kto zapuszcza się motocyklem w tutejsze rejony, ale nie uprzedzajmy faktów. Jeszcze przed przystąpieniem do pokonania wspomnianej trasy podejmuję próbę zatankowania motocykla w miejscowości Ratno Dolne. Jednakże kończy się ona niepowodzeniem, ponieważ na dystrybutorze widnieje duża kartka z informacją o niedziałającym terminalu i płatności tylko gotówką, której tak się składa, nie posiadam. Na całe szczęście poziom paliwa w baku mojej płotki pozwala mi jeszcze pokonać ten przyjemny odcinek trasy, jakim jest droga 100 zakrętów. To chyba najlepszy moment na szybkie pamiątkowe zdjęcie z tej trasy i lecimy dalej w kierunku Kudowy-Zdrój, by na spokojnie zatankować motocykl przed kolejnym przekroczeniem granicy polsko-czeskiej.
Po zatankowaniu baku pod korek, wypłaceniu na stacji gotówki i wyczyszczeniu wizjera kasku z pasażerów na gapę, mogę wrócić do dalszego pochłaniania kilometrów, a tych nawigacja pokazuje jeszcze 165 do końcowego celu dzisiejszej podróży, jakim jest Jasna Góra koło Bogatyni. Przez ponad 60 km od granicy z Polską trasa nie wygląda zbyt urokliwie. Przejeżdżam przez mniejsze i większe miejscowości, które przez ten, jak i kolejne dni mojej wyprawy będę traktował jako przykry obowiązek. W oczekiwaniu na zmianę scenerii docieram do miejscowości, której nazwy nawet nie będę próbował wymówić. Tu kończy się ten mało ciekawy etap dzisiejszej trasy, ustępując miejsca temu, za czym tak uparcie podążam. Ponownie do mojej dyspozycji mam pustą górską drogę. Ta wiedzie przez doliny między górami wzdłuż rzeki Mała Upa. Ach, ta sceneria nigdy mi się nie znudzi. Szybka pauza na zdjęcie i nacieszenie się otaczającą mnie ciszą zaburzoną jedynie szumem rzeki i mogę jechać dalej. Etap ten bez zbędnej przesady śmiało mogę określić jako najprzyjemniejszy spośród dzisiejszej trasy. Klimat tego odcinka jest dla mnie nie do opisania, dlatego pozwolę sobie zostawić Was na dłuższą chwilę bez zbędnego komentarza.
przekroczeniu granicy państw na przełęczy Okraj byłem mile zaskoczony równym asfaltem i kontynuacją fajnych zakrętów, które aż zachęcały, by jechać dalej. Niemniej w tym miejscu pozwolę sobie na małą refleksję dotyczącą niektórych uczestników ruchu drogowego. Na stosunkowo krótkim odcinku trasy miałem okazję poznać dwa skrajne przypadki kierowców. Pierwszy z nich robił wszystko, bym tylko go nie wyprzedził. Zastanawiam się, czy naprawdę niektórych aż tak bardzo boli dupa, że ktoś może jechać szybciej od nich. Oczywiście nie pozdrawiam. W piekle jest specjalne miejsce dla takich jak wy. Wszyscy was tam wyprzedzają. Przeciwieństwem tego pana był jego kolega po fachu. Gdy tylko zorientował się, że jedzie za nim motocykl, zjechał w zatoczkę, dając mi tym samym możliwość wyprzedzenia i płynnego przejazdu po łuku zwanym Jęzorem Teściowej. Oczywiście pozdrawiam, kask z głowy i chylę czoła za ten miły gest. Wracając do przebiegu trasy, z drogi 367 zjechałem na drogę 366, która przez Kowary prowadzi mnie do samego Podgórzyna, czyli kolejnej miejscowości uwzględnionej na mapie tylko po to, by zmusić mapy Google do wyznaczenia trasy na moich warunkach. Kontynuując jazdę drogą wojewódzką 366 docieram do Szklarskiej Poręby. Przeskok na drogę wojewódzką 358 i lecimy dalej. Następna miejscowość wyświetlająca się na nawigacji – Świeradów-Zdrój. Niestety po drodze okazało się, że muszę na szybko szukać innego miejsca noclegu. Zjazd na stację benzynową, telefon w rękę i jest. 3 km od miejsca postoju znajduje się pole namiotowe pod Opaleńcem. Zakupy zrobione, z głodu nie umrę, więc ruszam. Zjazd na teren kempingu dość stromy jak dla motocykla sportowo-turystycznego. Kamienista nawierzchnia nie powoduje, że jest łatwiej, ale cóż, trzeba zaryzykować. Nie bez wysiłku i potencjalnego urazu kostki udaje mi się dotrzeć do celu. Po krótkiej rozmowie z właścicielką przystąpiłem do rozbijania mojego M1 z widokiem na góry. Niespełna godzinę później przyszedł deszcz, który trenował moją cierpliwość, utrudniając mi przyrządzenie kolacji. Cóż, deszcz ma to do siebie, że pada, a ten padał przez kolejne 15 godzin, ale o tym w następnym odcinku. Do zobaczenia.